Zrobimy dzisiaj babkę wielkanocną z zajączkiem w środku. Pyszna i naprawdę bardzo prosta do zrobienia. Składniki wypisałam Wam również w opisie pod filmem. Zaczynamy od zblendowania szpinaku. Musimy go rozdrobnić. Mam młody szpinak. Tego szpinaku mam 200 gramów. Młody dlatego, że on da piękny, taki wesoły, zielony kolor. Możecie użyć również mrożonego, ale ten kolor już nie będzie taki soczysty. Najpierw jedno opakowanie sobie zmiksuję. Dodam pół szklanki oleju. Łatwiej mi się zmiksuje wtedy. Najpierw zmiksuję jedno opakowanie, 100 gramów i za chwilę dodam kolejne, bo zrobi mi się miejsce. Miksujemy na gładko cały szpinak. Do misy robota wbiłam 4 całe jajka, dodaję 200 gramów cukru i ucieram na gładką, jasną, puszystą masę. Jajka utarte, puszyste i jasne. Mam przygotowane również obie mąki, bo będę używała tutaj dwóch różnych. Mam jedną szklankę mąki krupczatki, to jest 160 gramów i mam również zwykłą mąkę pszenną, u mnie tortowa. Tej mąki mam 250 gramów, to jest około 1,5 szklanki. Dodaję sobie do tej mąki 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Zamieszam odrobinę. I będę musiała dodać te obie mąki do mojej babki. Dodam również utarty szpinak i pozostałą część oleju, bo do ciasta tego użyję całą szklankę. Zaczynam miksować i najpierw do misy robota ląduje szpinak. Następnie dorzucam mąkę krupczatkę, resztę oleju i mąkę pszenną z proszkiem. I gotowe. Jeszcze sobie szpatułką zamieszam wszystko dokładnie z brzegów. I można przekładać do foremki. Blaszkę, w zasadzie keksówkę taką troszkę dłuższą, ona ma 30 cm na 12 cm, wyłożyłam sobie papierem do pieczenia i przeleję na nią ciasto na babkę. Taką babkę wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni, góra-dół i będę piekła około 50 minut do tak zwanego suchego patyczka. Gotową musimy teraz wystudzić. Jak babka wystygnie, to kroimy ją w plastry, około 1,5 cm szerokości. Z każdego plastra musimy wykroić króliczka, na przykład, lub jakąś inną ozdobę, może być kwiatuszek, jaką tam foremkę macie. Z brzeszków możecie zrobić później na wierzch kruszonkę lub po prostu dać swoim dzieciom, żeby sobie podjadały. Można również skruszyć brzegi i zrobić deser, na przykład z bitą śmietaną obok, do pucharków. Fajnie się to sprawdzi. I teraz robimy jasne ciasto na babkę. Do robota wrzucam 200 g miękkiego masła.
Zaczynam ucierać i za chwilę dosypuję cukier puder 150 gramów. Dodaję również cukier z wanilią, około 2 łyżeczek. Ucieram kilka minut, aż masa bardzo pojaśnieje i zrobi się bardziej puszysta. Do utartego masła dodajemy po jednym 4 jajka. Przez chwilę może wydawać się, że masa nam się zważy, ale w ogóle się tym nie przejmujcie. Tak po prostu będzie, zanim dodamy mąkę. Zamieszajcie sobie jeszcze szpatułką, żeby dokładnie wszystko się zmieszało. Do mąki, której mam 270 gramów, dodaję 2 łyżeczki płaskie proszku do pieczenia. Zamieszam i dosypię partiami do moich jajek z masłem. Cały czas ucierając, tylko na mniejszych obrotach, żeby nam się nie sypało po całej kuchni mąką. Następnie do masy dolewam jeszcze sok z cytryny, około 4 łyżek. Możecie dodać również otartą skórkę z cytryny, wtedy będzie jeszcze bardziej cytrynowa. I gotowe, utarte ciasto. Możemy już składać całą naszą babkę. Jeszcze oczywiście ponownie zamieszajcie, żeby zebrać wszystko z boków. I gotowe. Ponownie tą samą foremkę wyłożyłam papierem do pieczenia, daję trochę masy na sam spód. Następnie układam wszystkie króliczki w rządku na cieście. I wykładam jasne ciasto wszędzie dookoła moich króliczków. Z każdej strony tak, żeby dotarło. O, jeszcze jeden królik mi się zmieści. Musimy wszędzie pokryć je jasnym ciastem, z każdej strony. Jak robiłam pierwszym razem, myślałam, że się nie uda, ale wyszło super. Postukajcie jeszcze. O, i gotowe. Wstawiamy do piekarnika 180 stopni góra-dół i pieczemy do suchego patyczka około 50-55 minut. I gotowe. Na wierzch zrobimy polewę z białej czekolady, taką jak robimy w wielu przepisach. Do 100 g czekolady dodaję 4-5 łyżek śmietanki kremówki. Mam jedną tabliczkę tej czekolady, drobno posiekaną. Wstawiam do mikrofalówki na 30 sekund i po tym czasie wystarczy tylko wymieszać. Ciasto wyjmujemy z formy, zabieramy papier. I polewamy polewą. Możecie udekorować ciasto jeszcze na przykład bratkami. One są już teraz wszędzie ich pełno i są jadalne. I możemy kroić. I szukamy króliczka. Babka poza tym, że naprawdę pięknie wygląda, to naprawdę bardzo dobrze smakuje. Polecam, spróbujcie. Na pewno zaskoczycie swoich gości, jak rozkroją taką babeczkę. Jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i zaglądnijcie również na inne moje przepisy oraz na moją stronę swojskiejedzonko.com. Do usłyszenia!